Wiedźma, wiedźma, łed wiedźbą łeda. Zamiarem wykreowania jakiejś historii w języku kaszubskim nosiłem się już od wielu lat, ponieważ pochodzę z Kaszub i na tej mojej drodze zawodowej nie miałem okazji wykonywać muzyki w języku kaszubskim, a bardzo mi tego brakowało i chciałem oddać taki mój osobisty, prywatny hołd Kaszubom, które noszę w sercu i za którymi tęsknię. Zacząłem przeglądać zapisy starych kaszubskich pieśni. Część z tych utworów znałem już z tradycyjnych wykonań, natomiast podczas lektury tych tekstów, bo wyszedłem przede wszystkim od czytania tekstów tych pieśni, odkryłem dla mnie świat zupełnie dotąd nieznany. Odnalazłem pieśni pełne mroku, przepełnione smutkiem, nostalgią, pieśni z bardzo dużym wyrazem dramatycznym. Muszę przyznać, że to mnie urzekło. No i tak właśnie wychodząc najpierw od warstwy literackiej, chciałem ułożyć taką spójną dramaturgicznie historię. Damian przyniósł mi transkrypcję melodii. Całość zajmowała 2 strony. Te pieśni potraktowałem jako pretekst do rozwijania narracji muzycznej. Zapoznając się ze scenariuszem zaproponowanym przez Jarosława Kiliana i Damiana Wilmę, stwierdziłem, że będzie to opowieść, której będzie towarzyszyła minimalistyczna jakby warstwa muzyczna. Mistycyzm chciałem uzyskać za pomocą migotliwości, faktury, miłość, fluktuacja linii melodycznych i taka natarczywość brzmienia, złość, można powiedzieć, poprzez ostre przebiegi rytmiczne. I też operowanie ciszą w tym utworze jest bardzo ważne. Nie tylko sama akcja, sama narracja muzyczna, ale też cisza. I ta cisza jest bardzo wymowna, tak można by powiedzieć, jak w japońskiej muzyce, na przykład utworu Takemitsu. Chyba też tak u nas zadziałało, że ta cisza jest takim bardzo dramatycznym momentem. Łukasz Godyla stworzył rzecz w moim odczuciu naprawdę wyjątkową, gdzie został zachowany balans między tym, co tradycyjne, a tym, co współczesne. Oprócz ustawień scenicznych, rysunków, my cały czas improwizujemy. Zawsze jak miałam już wychodzić na scenę, jak słyszałam pierwsze dźwięki muzyki, która swoją drogą jest wspaniała, to czułam, że teraz jestem Hanuszką, że zapominam o sobie jako o Julce i jestem Hanuszką i rzeczywiście jakoś bardzo łatwo wchodziło mi się w tą rolę. Spektakl Wola Boska jest przede wszystkim o poczuciu winy złej matki, która bagatelizuje obrzęd pustej nocy, a ta pusta noc do niej sama przychodzi. Ona nie chce przechodzić przez ten proces, natomiast Jaśko, duch, który nawiedza złą matkę, zmusza ją do tego, aby przypomniała sobie o historii miłosnej swojej córki. Hanuszka jest duchem. Ona umarła już wcześniej. Jest bardzo delikatną dziewczyną, trochę pogubioną, zdecydowanie bardzo zakochaną i czuć w niej dużo jakiegoś cierpienia i niezrozumienia do decyzji jej matki. Żeby mieli wiedza, że otyś mój, kupiłam wcieskły mój kamienicą, wegdyjsk szopnicą! W tej naszej opowieści to język kaszubski jest najważniejszy, w zasadzie jest takim tematem pierwszym, a cała warstwa audytywno-wizualna jest tylko takim kontrapunktem. Więc jakby podążałem muzycznie za tym, co odczytywałem z tekstu. Ływim ja cenowineczka, ale nie srogą. Ścisłej one milejszą do slebu jadą.
Z jednej strony spotkałem się ze wzruszeniem i dumą z tego, że język kaszubski może wybrzmiewać ze sceny narodowej. Ze wzruszeniem też dlatego, że starsze pokolenie Kaszubów doświadczało dyskryminacji i języka kaszubskiego wręcz się wstydzono. Ale co też ciekawe, spotkałem się z głosami, że klimat tego obrzędu Pustej Nocy został tak sugestywnie oddany, że widzowie, którzy osobiście uczestniczyli w tych obrzędach na Kaszubach, podczas tego spektaklu naprawdę mogli poczuć to, czego doświadczali, żegnając najbliższych, żegnając zmarłych. To jest największa nagroda dla kompozytora wtedy, kiedy wszyscy zaczynamy się rozumieć i takie nasza myśl zaczyna podążać w jednym kierunku. Wszyscy mieliśmy jeden cel, aby zrobić przedstawienie, które opowie prawdę, taką o uczuciach właściwie, bo oczywiście ten temat ma długą brodę, miłość, prawda, Romeo i Julia, ale tutaj staraliśmy się zrobić to w sposób nieszablonowy.